I często ci młodzi ludzie mówią, my możemy świetnie żyć, my możemy żyć wygodnie, jeść w fancy knajpach, ale nie wiemy po co. Jest tak, że dzisiaj młodzi ludzie nie potrafią rozmawiać przez telefon. Oni wolą napisać. Kiedyś się mówiło, że się człowiek modli, dzisiaj się mówi, że się manifestuje. To jest inna wrażliwość. To jest wrażliwość na inne rzeczy, umiejętność mówienia o innych rzeczach. Tak jak moja wrażliwość jest inną wrażliwością niż mieli moi rodzice, a turbo inna niż miała moja babcia czy dziadkowie. Żadne pokolenie nie są lepsze czy gorsze, ale nie zgadzam się z tym, żeby mówić dzisiaj to są słabsze pokolenia. Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dziś porozmawiamy nie tyle o statystykach, co o przyczynach kryzysu. Tych głębokich, często ukrytych. Porozmawiamy o samotności, o kryzysie wartości, o poszukiwaniu tożsamości, ale też o takim duchowym głodzie i o wspólnocie. Moim i Państwa gościem jest ksiądz Tomasz Trzaska, duchowny, ekspert w Biurze do Spraw Zapobiegania Samobójstwom w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, ale także suicydolog. Z księdzem Tomaszem porozmawiamy o tym, jak pomóc młodym ludziom odnaleźć nadzieję, gdzie szukać źródeł wsparcia i czy Kościół jest miejscem, które może ratować życie. Jak zaczęła się księdza droga zaangażowania w temat prewencji samobójstw? Z zupełnego przypadku się zaczęła. Mianowicie zostałem poproszony już ileś lat temu, bo to może był 2016-17 rok, o wygłoszenie referatu na temat roli duchownych. Na temat taki, czym się zajmuję teraz w zasadzie na co dzień, czyli na temat roli duchownych w procesie pomocy osobom w kryzysie, czyli jak Kościół może pomagać osobom w kryzysie. I ja nie miałem za dużego pojęcia o tym, ale wiem, że organizatorzy tej konferencji też nie bardzo znali księży. To była zwykła świecka konferencja. A z drugiej strony pomyślałem sobie, że jeżeli ktoś na świeckiej konferencji szuka księdza, żeby wygłosił, chce ten temat poruszyć, no to jakbyśmy odmówili, no to być może już bezpowrotnie stracimy taką szansę. Więc musiałem się trochę przygotować i potem no tak wszystko jakoś jedno z drugim się wiązało, potem skończyłem też studia i tam jedno z drugim się wiązało, praca w Instytucie Psychiatrii, w tym biurze, z projektem Życie warte jest rozmowy, więc szereg tych rzeczy jakoś tak dołączał do tego mojego doświadczenia, no i dzisiaj jestem, gdzie jestem. A zatem jaką rolę w tej rzeczywistości odgrywa Kościół? Kościół nie jest w sensie ścisłym powołany do pomocy osobom w kryzysie w takim sensie profesjonalnym. No oczywiście można by powiedzieć, że Kościół jest instytucją pomocową, że Kościół powinien wspierać osoby w trudnościach, osoby w kryzysie, ale my nie jesteśmy z urzędu jakby powołani do tego, żeby pomagać osobom. My jesteśmy od spraw wiary. Ale wiemy doskonale, że Kościół na przestrzeni wieków podejmował te tematy charytatywne, pomocy najuboższym, edukacyjne. Proszę zwrócić uwagę, że cała historia Europy jest oparta w zasadzie o struktury Kościoła. Jest taka dobra książka, wydaje mi się, że to jest książka George'a Weigla, Katedra i chrześcijan. I to jest książka, w której opisuje autor jakby relacje tego świata, powiedzmy, ponowoczesnego do tego świata tradycyjnego, do tej Europy, z którą dzisiaj Europa by się bardzo chętnie pożegnała, czyli Europa Katedry Notre Dame, Europa uniwersytetów kościelnych, Europa dorobku całego, powiedzmy, który wynikał z tego doświadczenia kościelnego. No można by oczywiście tutaj Mikołaja Kopernika też bardzo mocno podkreślić, prawda, który też był osobą duchowną. Natomiast więc w tej książce autor mówi o tym, na kilkunastu chyba stronach wymienia nazwiska związane właśnie z nauką, z rozwojem, powiedzmy, tej naszej cywilizacji europejskiej i kultury, i sztuki, i malarstwa. No więc jak widać, Kościół przez wieki zajmował się wieloma rzeczami, nie tylko krzewieniem wiary. I dzisiaj, odpowiadając na takie potrzeby, bardzo rosnące potrzeby pomocy psychologicznej, dzisiaj rolą Kościoła myślę, że jest i myślę, że Kościół tę rolę wykorzystuje. Rolą Kościoła jest to, że my możemy być bardzo blisko osób, które się znalazły w kryzysie, które nie wiedzą jak żyć, które straciły nadzieję,
które też są po próbach samobójczych, albo też, które na przykład straciły kogoś bliskiego w wyniku samobójstwa. Więc Kościół ma tutaj szereg płaszczyzn, na których spotyka osoby w kryzysie, osoby w tych trudnościach, ma szereg możliwości, szereg zasobów, które może wykorzystać. No i teraz tylko kwestia tego, aby szczególnie duchownych i w ogóle tych liderów katolickich jakby przeszkolić z tej wiedzy takiej precyzyjnej, trochę jak z pierwszej pomocy przedmedycznej się szkoli. Czy w ramach studiów księża są przygotowywani od tej strony psychologicznej właśnie do prowadzenia takich rozmów, do wyłapywania sygnałów, które mogą świadczyć o tym, że nadchodzi tragedia? I tak i nie. Pewnie bym skłamał, gdybym powiedział, że nie, chociaż bliższy jestem temu, bo w programie studiów seminaryjnych nie ma jako takiej suicydologii, czy nie wiem, pierwszej pomocy emocjonalnej. To nie należy do tak zwanego ratio studiorum. To jest taki, byśmy powiedzieli, taki seminaryjny syllabus, prawda, wszystkich przedmiotów, które są nauczane. Natomiast w wielu seminariach wprowadza się ten element takich wykładów, czy fakultatywnych, czy właśnie jakiegoś takiego kursu, czy elementów spotkań z psychologiem, czy też tych rzeczy, którymi ja się zajmuję, czyli takich bardzo konkretnych szkoleń, gdzie to szkolenie trwa kilka godzin, ale ono wystarczy w zupełności, żeby umieć rozpoznać symptomy kryzysu, żeby umieć rozpoznać, że kryzys nadchodzi, czy że ktoś już jest w bezpośrednim zagrożeniu życia, więc myślę, że tutaj jakby poszliśmy też do przodu od tej strony edukacyjnej. Wspomniał ksiądz o pierwszej pomocy emocjonalnej. Czy moglibyśmy nieco poszerzyć ten temat? Co to takiego jest i dla kogo? Pierwszą pomoc emocjonalną, czy inaczej zwaną pierwszą pomocą psychologiczną, jest ten szereg takich działań, profesjonalnych działań, takich ustrukturyzowanych, takich działań, które są opisane, co wolno, a czego nie wolno, a co należy. Szereg działań, które mają pomóc osobie w kryzysie psychicznym, w takim kryzysie emocjonalnym. Łatwo to porównać właśnie do pierwszej pomocy przedmedycznej. Jest tutaj bardzo wiele analogii, myślę, że ogromna ilość. Przede wszystkim, no proszę zwrócić uwagę, że kierowców dzisiaj wszystkich obowiązuje kurs pierwszej pomocy. Dlatego, nie dlatego, że mają być ratownikami, nie dlatego, że mają potrafić wykonać skomplikowane zabiegi czy operacje, tylko dlatego, że często są pierwsi na miejscu, gdzie dzieje się wypadek. A zatem, jeśli będą potrafili wykonać podstawowe czynności, to być może uratują komuś życie, a na pewno zdrowie. I tak samo jest z pierwszą pomocą emocjonalną czy psychologiczną, że jeśli będziemy postępować według pewnych zasad, które są opracowane przez specjalistów i dla tej pierwszej linii kontaktu specjalistycznego, to jeśli my jako amatorzy będziemy stosować te zasady, to tak jak ci tacy ratownicy w cudzysłowie na drodze, jako pierwsi na miejscu, niekiedy będziemy w stanie udzielić komuś pomocy, uratować życie, a zdrowie, to zdrowie emocjonalne, psychiczne, na pewno. Jest to szereg takich działań, w których fundamentem zawsze jest rozmowa, czyli umiejętność po pierwsze dostrzeżenia kryzysu, po drugie rozmawiania na temat tego kryzysu, a w praktyce to się w dużej mierze sprowadza do wysłuchania, takiego mądrego, aktywnego wysłuchania, poszukania rozwiązań, ewentualnie poszukania pomocy na zewnątrz i jakiegoś takiego kontaktu, monitorowania osoby w kryzysie. A co ksiądz słyszy od młodych ludzi w trakcie takich spotkań, takich rozmów? O jakich elementach oni wspominają w zakresie właśnie tego kryzysu psychicznego? No przede wszystkim jest to utrata sensu życia. I ona jest w dużej mierze właśnie reprezentowana w młodym pokoleniu, ponieważ oni sami też mówią, że my możemy dzisiaj pięknie żyć. No, my naszą rozmowę nagrywamy w Warszawie. Tutaj młodzi ludzie żyją świetnie, chodzą do świetnych klubów, do ekstra knajp, jedzą fajne jedzenie, są genialne centra handlowe, można się świetnie nosić, tutaj się inaczej też zarabia niż w Polsce powiatowej, a przynajmniej są takie sektory, gdzie się zarabia duże pieniądze, więc też dzieci mogą od rodziców więcej dostawać. I często ci młodzi ludzie mówią, my możemy świetnie żyć, my możemy żyć wygodnie, jeść w fancy knajpach, ale nie wiemy po co. Jakby nastąpiła tu utrata tego świata wartości. Ta transmisja wartości, która kiedyś była przekazywana w domu,
w szkole, w kościele, w grupach rówieśniczych, nie wiem, w harcerstwie, w klubach sportowych, to ta transmisja wartości gdzieś w niektórych wypadkach została zaburzona. To jest ta pierwsza grupa, myślę, że najbardziej taka reprezentowana, bo jeżeli następuje kryzys wartości, czy kryzys sensu życia, który wynika na przykład z kryzysu rodziny, z niestabilnej rodziny, z zimnej rodziny, z rodziny, która nie daje poczucia bezpieczeństwa, ze szkoły, która niekiedy jest szkołą przemocową, nie mówię w wymiarze instytucjonalnym, tylko rówieśniczym, czy ze świata internetu, bo dzisiaj świat rówieśniczy to jest świat internetu, który jest powodem zaniżonej oceny, czy zaniżonej samooceny i też jest powodem jakby osamotnienia i powodem tego, że młodzi ludzie są często ofiarami cyberprzemocy, to mamy te 3 wektory, w których w teoretycznie przyjaznych warunkach na zewnątrz, bezpiecznych, bez wojny, bez biedy, bez głodu, nagle młodzi ludzie tracą sens życia. No a drugą grupą to są oczywiście ofiary tych wszystkich działań patologicznych, powiedzmy, czyli właśnie przemoc, nadużycia seksualne, uzależnienia, używki itd. W 2019 roku Forbes ogłosił, że mamy do czynienia z epidemią samotności, a z drugiej strony mamy ten internet, w którym możemy być ciągle online, w kontakcie z ludźmi, którzy są na drugim końcu świata niejednokrotnie. To co tutaj nie gra, że właśnie rozchodzi nam się ten temat pomiędzy właśnie samotnością, a nieograniczonymi możliwościami? No, on nam się rozchodzi z prostej przyczyny, bo źle pojmujemy internet. Nam internet tak jawi się jako takie kolejne miejsce spotkania, takie rzymskie forum, tak? Albo Rzymianie mieli fora, w których były i świątynie, i urzędy, i markety, powiedzmy, czy te sklepy, miejsca spotkań, agory, gdzie można było wystąpić i coś powiedzieć. My dzisiaj mamy galerie handlowe, tak? Może nie ma w wielu galeriach świątyń, chociaż one same w sobie są jakąś tam świątynią pieniądza, co prawda, ale są, i lifestyle'u, ale mamy te galerie handlowe, natomiast nam wydaje się, że internet jest takim forum, że my tam wchodzimy i tam mamy wszystko, łącznie ze spotkaniem człowieka z człowiekiem. Guzik, prawda, to jest nic bardziej mylnego. Oczywiście, że internet jest medium, przez które można rozmawiać, przez które można nawet występować, przez które można prowadzić wykłady, można prowadzić konferencje, pracować w takim sensie, żeby w zespole pracować. Wszyscy pracujemy na jednym dokumencie i każdy widzi zmiany drugiej osoby i to jest genialne, wspaniałe, to bardzo upraszcza. Ale ja jestem zdania, i na to są też badania swoją drogą, że źle pojmujemy tak zwane media społecznościowe. Ta nazwa jest myląca. Media społecznościowe powinny być takim miejscem, w którym tworzą się relacje, tworzą się więzi, a one tam się raczej zrywają niż tworzą. I dlatego tak twierdzę, że poza na przykład Facebookiem, gdzie tam znajdziemy, nie wiem, grupę fanów Thermomixa czy silników 1.9 TDI, tam jeszcze na Facebooku można powiedzieć, że w tych grupach niektórych, owszem, może następować jakaś forma socjalizacji, no to proszę mnie przekonać do tego, że Instagram, który jest w zasadzie komunikacją, powiedzmy taką nadawczo odbiorczą, ale nie w sensie budowania relacji, tylko ja coś wstawiam, ktoś tam klika like albo nie klika, komentuje. Oczywiście można rozmawiać też, jest to też komunikator, natomiast to jest raczej taka komunikacja, że jeżeli mnie na dzień dzisiejszy tam na Instagramie śledzi około 25 000 ludzi, to jest dużo ludzi, ale ja z tych osób znam może ze 400, może z 500. Reszta bardzo się cieszę, że są, bo ja tam jakby nie promuję siebie, ja tam pewne treści wstawiam, publikuję, natomiast no, rzecz jest w tym, że ja tych osób nie znam, ja nie wiem, kto się kryje pod tymi nikami. Chętnie bym ich poznał, ale poznać 25 000 ludzi byłoby ciężko. Więc jeżeli kogoś śledzi, nie wiem, 1 000 000, czy 2, czy 5 milionów, to nie jest komunikacja, to nie jest społeczność. Nie ma społeczności fanów Roberta Lewandowskiego, chyba że ktoś jest w fan-klubie, ale pewnie też tam trudno mówić o społeczności. A zatem jakby, no, musimy zauważyć też to, że czy Instagram, czy TikTok, który jest absolutnie jednokierunkowym medium, znaczy ktoś nadaje na TikToku treści jednokierunkowo i ja je jednokierunkowo odbieram, ale tam nie ma żadnej społeczności.
I na to są badania, nastolatki 3.0, które mówią, że około połowa młodych ludzi, rozumiemy, że użytkowników internetu, bo przecież dzisiaj młodzi ludzie w znakomitej większości, prawie wszyscy korzystają z internetu, czuje się osamotniona w tymże internecie. To jeżeli my mamy media społecznościowe i to kilka tych takich największych, powiedzmy, komunikatorów czy platform i tam młodzi ludzie czują się osamotnieni, to albo to nie są media społecznościowe i stwarzają pozór, albo my źle rozumiemy społeczność czy osamotnienie. Natomiast wydaje mi się, że dobrze rozumiemy, bo nauka to wszystko już przebadała. Więc stwarzanie pozorów budowania relacji kończy się tym, że prawdziwe relacje nie istnieją. I dzisiaj to jest tak, że dzisiaj młodzi ludzie nie potrafią rozmawiać przez telefon. Oni wolą napisać. Albo nagrać głosówkę i Albo to też nagrać jest komunikat głosówkę. w jedną stronę. I to jest komunikat w jedną stronę, bo nie można wejść w słowo o głosówce, prawda? Nie można przerwać, trzeba wysłuchać do końca. Ba, co więcej, głosówkę można przyspieszyć. Głosówkę można przewinąć, przeskoczyć sobie, przeklikać, prawda? Czy przeskipować, jak to się dzisiaj mówi. Ale więc jakby młodzi ludzie dzisiaj też bardzo często nie potrafią rozmawiać, nie potrafią słuchać, bo to jest też kwestia chemiczna, to jest kwestia dzisiaj niezwykle popularnej dopaminy. My lubimy otrzymywać te mikrozastrzyki z dopaminy, a drugi człowiek, na którego ja muszę patrzeć i rozmawiać, odbierać jego emocje, formułować swoje zdania, wyrażać. Jak ja mam powiedzieć pełne zdanie, które brzmi po polsku i jeszcze przy okazji jakąś treść niesie, jak komunikacja jest obrazkowa dzisiaj, albo pisanie co u cyby. No, albo jakiś chciałem powiedzieć, nie wiem, ale nawet nie wiem, jakiego skrótu się używa na to. Tam jest jakiś skrót, prawda? Już zabrzmiałem jak boomer, ale wiem, że jakby ta komunikacja jest bardzo skrócona dzisiaj. I teraz twarzą w twarz nie da się powiedzieć, co u cyby, bo ktoś powie, u jakiego cyby? Akurat może to nie jest najlepsze słowo na dzisiejszy kontekst. Czyli co, potrzebujemy wspólnoty? Bo jak tak myślę o lekcjach historii, o tej wiedzy, która mówi o plemionach, które przetrwały tylko dlatego, że byli razem i jeszcze przez rytuały, które towarzyszyły spotkaniom przy ognisku, wspólnym tańcom. Czy tego dzisiaj potrzebujemy? Absolutnie, absolutnie. Inaczej się będą, mówimy o młodych ludziach, ale w ogóle my wszyscy we wszystkich grupach wiekowych tego potrzebujemy. Inaczej młody człowiek się będzie rozwijał, jak będzie się socjalizował. Jak będzie wychodził do ludzi, ścierał się, jak się nie będzie nawet zgadzał z kimś. Jak się wychodziło przed blok latem, to były różne zasady. Były zasady takie, że gruby zawsze na bramkę, było tak, że rudy to zawsze donosi, a było też tak, że brat przeciwko bratu nie może grać w dwóch różnych drużynach, prawda, na podwórku. Były zasady pozytywne i negatywne, tak, ale jak tam ktoś przesadził, to go zaraz grupa szybko ustawiła, ale z drugiej strony jak komuś się coś działo, to ta grupa potrafiła przyjść i pomóc, albo stanąć za kimś. My potrzebujemy wspólnoty i dlatego pandemia tak się szybciutko odbiła w statystykach zachowań, powiedzmy tych kryzysowych czy wręcz samobójczych, bo tam zostały wzmocnione te mechanizmy zrywania relacji. To znaczy młodzi ludzie zostali zamknięci w mieszkaniach, przed komputerami, niektórzy szli do pierwszej klasy szkoły średniej i swoich kolegów poznawali przez Teamsa. No to o czym my mówimy? To gdzie tu jest socjalizacja? Nie ma żadnej socjalizacji. Czyli jest związek między epidemią samotności a kryzysami psychicznymi? Absolutnie. Znaczy samotność zabija, bez wątpienia. Samotność może prowadzić do depresji, a depresja jest chorobą śmiertelną. Więc tak, samotność może bezpośrednio wpływać. Proszę zwrócić uwagę, że na 4800 samobójstw, które było w 2024 roku w Polsce, 1000 to nie są młodzi ludzie 18 plus do 19 roku życia, tylko 1000 to są osoby 65 plus, czyli osoby ponad 65 rok życia. Więc to jest ta większa grupa nastolatków. Ja trochę może w mylący sposób podałem te plusy, bardziej byśmy powiedzieli plus 18 powiedzmy, czyli 18 plus ten ostatni rok. Ale chodzi o to, że my mówimy o nastolatkach, którzy odbierają sobie życie i to było 120 przypadków w ubiegłym roku, a osób powyżej 65 roku życia było około 1000.
no to jest naprawdę dużo więcej. Dlaczego? Bo w tym wieku ta samotność bardziej dokucza, odchodzi współmałżonek, dzieci już u siebie, dokuczają choroby, jakieś takie chroniczne stany, też również cierpienia fizycznego. Znajomi też powoli odchodzą na tamten świat, więc jakby szereg czynników, również samotność. A czy spadająca liczba małżeństw i niskie zaangażowanie obywatelskie, czy też słabe więzi rodzinne, to są też wypadkowe tego samego problemu? Tak, bym powiedział odwrotnie, że te obszary, czyli rodzina, wiara, szkoła, to są te tak zwane miejsca transmisji wartości, inaczej byśmy powiedzieli czynniki chroniące, czynniki wspierające człowieka, bo człowiek, tak jak ma odporność fizyczną, taką, którą my zazwyczaj przypominamy sobie o niej jesienią i wiosną, kiedy się przeziębiamy i mówimy, spadła mi odporność, bo nie dojadam, bo żyję w stresie, bo nie dosypiam i tak dalej. Tak samo człowiek ma odporność psychiczną. I na tę odporność psychiczną składają się te czynniki, które ją wzmacniają, czy jakby od spodu ją podtrzymują, i te czynniki ryzyka, które ją atakują i próbują obniżyć. I te czynniki ryzyka, to jest jakby oddzielna grupa, ale te czynniki wspierające to jest między innymi właśnie silne, dobre relacje, rodzina, to jest bezpieczeństwo, poczucie własnej wartości, to jest wiara jako punkt odniesienia też do Boga, to jest grupa rówieśnicza, to jest poczucie pewnego sensu życia, misji w życiu. A to dzisiaj świat proponuje w zupełnie odwrotnym porządku. Mówi dzisiaj, jeśli nie chcesz, to nie musisz, walcz o swoje prawa. I często to do młodych mówię, że jeżeli ktoś tobie, jako młodemu człowiekowi mówi, że walcz o swoje prawa i nie nakłada ci żadnych obowiązków, to możesz mieć pewność, że jest to wilk w owczej skórze, że jest to fałszywy prorok, że jest to fałszywy nauczyciel. Bo żaden pedagog uczciwy, żaden dorosły człowiek, który chce dobra młodego człowieka, nie powie mu, masz tylko prawa i masz prawo walczyć o te prawa i nie nałoży na niego obowiązków. Jeśli nie nakłada obowiązków, jest to na pewno niepedagogiczne. To też, ale też myślę, że dzięki tym różnym opcjom też, które mamy i nie mamy żadnych zasad, nie ma ograniczeń, to wciąż żyjemy w takim przeświadczeniu, co by było gdyby, a może ta opcja, a może ta opcja. A też przygotowując się do dzisiejszego odcinka, też oglądałam taki serial, w którym główna bohaterka, pozwolę sobie tutaj przeczytać, opowiada w rozmowie, że chce, żeby ktoś mi mówił, co mam myśleć, jak mam się ubierać każdego ranka, co mam jeść, czego nienawidzić, z czego żartować, w co wierzyć, na kogo głosować, kogo kochać i jak to powiedzieć. Po prostu myślę, że chcę, żeby był ktoś, kto mi powie, jak mam żyć. To ciekawe. Ciekawe, nigdy o tym tak nie myślałem, ale coś w tym jest. Tak teraz jakieś kropki mi się w głowie łączą, bo z jednej strony tak kręcimy się wokół tych młodych ludzi, ale ja bym wyskoczył też poza te ramy, powiedzmy, do 18 roku życia. Bardziej bym się skupił na tym pokoleniu Gen Z, pokoleniu Z, bo tak sobie myślę, że rzeczywiście ja nie mam aż takiego z nimi kontaktu, ale trochę mam. I mam takie wrażenie, że z jednej strony tu jest duża autonomia. Ci młodzi ludzie mówią do mnie, studenci na przykład mówią, my mamy dorosłe pieniądze, tak zwane. Czyli my mamy taką kasę, która nam pozwala nam na pewną swego rodzaju niezależność. Nie mamy jeszcze 25 lat, a już mamy tyle na koncie, bo z jakiegoś powodu tam się udało zarobić, czy zarabiam, powiedzmy, mam jakieś umiejętności. Dzisiaj te pieniądze niekiedy trudno zarobić. Więc mamy swoje pieniądze, mamy niezależność. Dzisiejszy 17 czy 19-latek to nie jest 19-latek sprzed 25 czy 30 lat. To jest zupełnie dużo starszy człowiek, którego świat popycha, tylko popycha w stronę dorosłości, czy w stronę, powiedzmy, już absolutnie samodzielności, tylko ten świat, który popycha w tę stronę, nie bierze pod uwagę tego, że głowa i ciało rozwijają się w swoim tempie i potrzebują tego czasu. I kiedyś to się mówiło, że to jest nawet 25 czy 26, 7 rok życia, kiedy człowiek się wykształca już, tak powiedzmy, byśmy powiedzieli, do dorosłości, wcale nie 18. A dzisiaj to już trudno powiedzieć. Natomiast rzeczywiście tak jest, że z jednej strony jest ta pełna niezależność i my chcemy sami o sobie decydować, nawet jeśli nie jestem pełnoletni, a z drugiej strony jest taka wielość propozycji, taka tymczasowość, taka odcinkowość, że młodzi ludzie mówią coś takiego, co mnie osobiście jakoś trochę nawet przeraża, bo oni mówią tu i teraz, najwyżej następne miesiące patrzę do przodu. Nie wiem, co chcę w życiu robić, nie chcę, co chcę osiągnąć. Ten związek jest na
trochę, na jakiś odcinek. To miejsce, w którym żyję, jest na jakiś tam odcinek. Ta praca jest też na ileś miesięcy, będę chciał, to zmienię. I ja pamiętam ten model wychowania, w którym się jakiś tam, gdzieś tam dalszy horyzont miało. Może nie na całe życie, chociaż ja podjąłem taką decyzję w życiu, że na całe życie jakiś horyzont sobie wybrałem. Dzisiaj młodzi ludzie, uważam, że w większości są niezdolni do takich decyzji. W większości, może nie wszyscy, ale w większości są niezdolni do decyzji na całe życie. A ja nie jestem z lepszego pokolenia i nie jestem też, uważam, z głupszego pokolenia, które potrafiło się zdecydować na całe życie, podjąć jakąś decyzję. Z tego konsekwencjami też wszystkimi. Natomiast nie uważam, że jestem ani głupszy, ani z gorszego pokolenia, tylko dzisiaj młodzi ludzie mają dużą obawę w podjęciu takiej decyzji, bo świat im mówi wszystko, pantarej, wszystko płynie, wszystko się zmienia. Nie możesz podjąć decyzji. Ja słyszę dzisiaj od osób, niestety również młodych ludzi wierzących, którzy mówią, to jest bezsens związywać się z jedną osobą do końca życia. Podejmować decyzję, że z kimś przeżyje życie do końca życia. Co więcej, podejmować tę decyzję każdego dnia. Tak. Tak, no to jest jak w tym wierszu pięknym o jeźdźcu, gdzie wiersz się kończy, sparafrazuję, bo nigdy nie pamiętam dokładnych słów, ale podjąwszy decyzję na wieki codziennie wybierać muszę. To jest ta codzienna decyzja, codziennej pracy. Stąd duża liczba rozwodów czy życia bez związku, stąd tłumaczenie sobie, że nie potrzebuję papierka, czy nie potrzebuję jakiejś formalności, żeby z kimś żyć. To nie wynika z tego, że ten papierek jest rzeczywiście bezwartościowy, tylko wynika z obawy w podejmowaniu pewnych decyzji, za którymi idą konsekwencje. I czasem tak dyskutuję z tymi, którzy tak lubią, powiedzmy, jakby taką tymczasowość w życiu celebrować. Ja mówię, że pewna stabilność, ona daje poczucie bezpieczeństwa. Człowiek jak ma coś swojego, to wie, że ma ten odcinek tutaj na ziemi, nad którym ma władzę. To jest trochę jak z mieszkaniem. No można by powiedzieć, po co ludzie biorą kredyt na 30 lat i kupują mieszkanie? Przecież można wynajmować i tak kiedyś umrzesz. Po co ci to? Twoje dzieci też będą pracować, mogą wynajmować. Po co się męczyć? Można tak jak w Stanach, domy z kartonu budować i też ludzie żyją i się nic nie stanie. Ale my Polacy wiemy, co to znaczy posiadanie, wiemy, co to znaczy nieposiadanie, bo taką mamy historię. I dzisiaj ludzie chcą mieć murowane domy z cegły, chcą mieć swój kawałek mieszkania, który będą spłacać przez kilkadziesiąt lat, ale chcą mieć coś swojego. I dlaczego mielibyśmy powiedzieć, że młody człowiek chce mieć zewnętrznie coś swojego, dom czy mieszkanie, a w sferze psychicznej, relacji wewnętrznej czy duchowej nie chce mieć nic stałego. To jest bez sensu. Człowiek nie funkcjonuje w ten sposób. Tak sobie myślę, że takim zasobem w tym kryzysie, o którym dzisiaj rozmawiałem, czy nie będzie duchowość? Też jednym z zasobów będzie duchowość. Na pewno wiara. Nie można tego wykluczyć, bo człowiek się z iluś sfer składa, prawda? Ze sfery fizycznej, psychicznej, duchowej, emocjonalnej. Więc składamy się z iluś sfer i wykluczenie duchowości będzie zubożeniem życia człowieka, więc duchowość jak najbardziej. Tylko teraz pytanie, jaka duchowość? Bo też patrząc wśród znajomych i takiego społecznego zjawiska, jakim się określa niektóre społeczności jako takie zremiksowane, że rano biorą udział w medytacjach, po południu czytają horoskopy, a w piątek idą i celebrują ze znajomymi szabat. Jak w tych takich poplątaniach religijnych, coś z tradycji, coś ze zwyczaju, coś właśnie mimo wszystko z takiego poszukiwania czegoś więcej niż tylko to, co tu i teraz. Gdzie jest miejsce? Jak to w ogóle sobie poukładać dzisiaj? No, po pierwsze jest pytanie, czego szukamy. Jeśli szukamy takiej duchowości tymczasowej, bez zobowiązań, bo to o czym mówimy, to jest duchowość bez zobowiązań. Znaczy wieczorem szabat, a rano jakoś sobie tam, nie chcę nawet wymyślać, bo to każda tutaj duchowość ma swoje nazwy i też nie chcę jakoś tam z czegoś sparodiować, ale to wszystko, jeśli ja taki synkretyzm uprawiam, że trochę z tego, trochę z tego, trochę z tego, to jest bez zobowiązań, bo na przykład mnie chrześcijaństwo zobowiązuje. Bym powiedział, nawet podstawowe rzeczy, już się nie mówi, jakaś głębia, powiedzmy święty Jan od Krzyża, czy jacyś mistycy. Nie, tylko chodzi o to, że na przykład mnie, moja duchowość w tym sensie chrześcijańskim zobowiązuje chociażby do modlitwy, do niedzielnej mszy świętej. I to jest godzina w tygodniu, żeby pójść do kościoła, ale dla ludzi jest to często za dużo, więc
mówią, no ja tak biorę ze wszystkiego po trochu, no bo za nic nie chcę wziąć odpowiedzialności. No oczywiście obrońcy tej tezy brania wszystkiego po trochu powiedzą, nie, bo wszędzie jest coś dobrego. I to jest, proszę zwrócić uwagę, cecha też tych czasów, że we wszystkim jest coś dobrego, że nie ma rzeczy dobrych i złych, nie ma rzeczy, w których uważam, że jest prawda. Dla mnie jako księdza katolickiego, jako chrześcijanina, uważam, że ta prawda wielką literą pisana jest w chrześcijaństwie, a dokładnie w katolicyzmie, ale w chrześcijaństwie jest ta prawda i dla mnie, ja to wyznaję. Tak jakby ktoś mi powie, słuchaj, dla mnie jest w buddyzmie prawda, w szintoizmie, w taoizmie czy w islamie, bardzo to szanuję, nie będę tutaj młotkiem gumowym czy katechizmem w szczepionkę nikogo bił. Jeżeli ktoś mnie zapyta o to, jeżeli będzie chciał, żebym się podzielił swoją wiarą, chętnie o tym opowiem, natomiast no nie powiem tam, ty w złego Boga wierzysz, tu cię nie będę bił, no bo on mnie też nie bije, prawda, żebym wierzył w Allaha na przykład, czy tam, nie wiem, w coś innego. Więc jakby ważne, żeby wziąć konsekwencje za swoją decyzję i wziąć konsekwencje wybrania pewnej ścieżki. Taki synkretyzm, taki miks jest absolutnie wygodny i tam sobie jakieś rytuały właśnie odprawiam. Ktoś mnie kiedyś zapytał, jakie mam poranne rytuały. Ja mówię, no mam, budzę się, kąpię się, tam się przeżegnam, zjem śniadanie, idę do kościoła. No takie mam rytuały, nie mam jakichś szczególnych rytuałów wielkich tutaj. Albo nie wiem, że mam, powiedzmy. Kiedyś się mówiło, że się człowiek modli, dzisiaj się mówi, że się manifestuje, prawda? Nie wiem, o co do końca z tym chodzi. Natomiast no, można coś manifestować też. No niemniej jednak jakby podjęcie decyzji i wzięcie konsekwencji zawsze jest wiążące i wymagające i ono będzie ograniczać nasze swobody. Bo nawet nie jedzenie w piątek mięsa, nie tańczenie w Wielkim Poście, to jest wyrzeczenie. Ale to jest na rzecz czegoś. No, piękne rzeczy kosztują. Praca nad sobą kosztuje. Jeżeli ktoś chce się nauczyć języka hiszpańskiego, czy włoskiego, czy francuskiego, to zamiast grać w CS-a albo Fortnite'a, będzie musiał uczyć się słówek i gramatyki. To jest też wysiłek, to jest też ograniczenie swobody, ale z tego coś wychodzi. Zastanawiam się w takim razie, jak w takim rozdrobnieniu znaleźć coś prawdziwego i dla chrześcijan to będzie Bóg, ale jak pomóc tym, którzy nie wiedzą albo wręcz odwrócili się od tej wiary, od tradycji i od miłości? No, trzeba zachęcać do szukania. Oczywiście mógłbym bardzo prosto powiedzieć jako ksiądz, że należy ich przyprowadzić do kościoła i do spowiedzi. I pewnie bym nie skłamał. Tylko ja bym chciał, żeby ludzie odkrywali prawdę tak uczciwie. Często to nazywam taką uczciwością intelektualną. Bo jeżeli ktoś na przykład powie, ja nie chodzę do kościoła, bo księża gadają o polityce, to prawda jest w tym, że czasem księża powiedzą za dużo, ale 95% nie. I jak ktoś to jest też ten wysiłek, który możemy podejmować, bo tak, mogę iść do innego kościoła. Absolutnie. To znaczy właśnie to jest pytanie, na ile coś, co jest nie tak, jest dla mnie wymówką, żeby nie stawiać sobie wymagań, a na ile jest autentyczną blokadą. Bo może być tak, że ktoś powie, no wy tam w tym kościele to źle żyjecie, więc ja nie będę chodził. Albo ktoś powie, ja to jak mam ochotę się pomodlić, to się pomodlę w domu albo na łąkę idę się pomodlić. A ja mówię, świetny pomysł, w ogóle genialnie, bo to tam ważne, żebyś się modlił, tylko powiedz mi, kiedy na tej łące ostatni raz byłeś. A poza tym zadaj sobie pytanie, dlaczego ty Bogu, w którego podejrzewam, że być może nawet wierzysz w tego samego Boga, co ja, jeżeli ty mówisz, jeżeli ja mam ochotę, to się pomodlę w domu, to mówisz Bogu, który cię stworzył, który cię kocha, jak będę miał ochotę, to z tobą pogadam. Bo to jest taka pułapka, ja lubię się spierać, więc lubię zapędzić kogoś w taką pułapkę, bo mówię, ty chcesz Bogu powiedzieć, że jeśli będę miał ochotę z tobą pogadać, to z tobą pogadam. Powiedz to żonie, powiedz to mężowi, dzieciom to powiedz. Kochasz ich. Powiedz swoim dzieciom, ja nie będę codziennie wam mówił dobranoc, nie będę was codziennie przytulał, będę miał ochotę, to was przytulę. No brzmi to po prostu nieludzko. Więc jakby uważam, ta uczciwość intelektualna to jest powiedzenie, nie wiem, nie chodzę, bo jestem leniem. Nie przekazuję dzieciom wiary, bo mi się nie chce. Albo chodzę, bo podjąłem taką decyzję. Pewna konsekwencja.
Powtarzam, ja nie jestem raczej zwolennikiem bicia kogoś w szczepionkę, natomiast jeśli ktoś chce odnaleźć, to ja mu chętnie o tym opowiem. Jeżeli ktoś mnie chce zapytać, dlaczego ja odnalazłem prawdę w chrześcijaństwie, to ja chętnie o tym opowiem i powiem o tym, jak ja to rozumiem, powiem o tym, jakie jest moje przeżycie wiary i zachęcam do tego, żeby szukać. Jeżeli ktoś będzie chciał znaleźć w chrześcijaństwie, uważam, że jest to całkiem rozsądne rozwiązanie, to znajdzie to. Tylko trzeba szukać, a nie uspokajać swoje sumienie pozorami. Pozorami życia w rodzinie, pozorami życia wiarą, pozorami duchowości, czy pozorami, nie wiem, pracowania na rzecz dobra wspólnego, prawda? Bo zmienię sobie nakładkę na Facebooku. Kto tam dzisiaj używa Facebooka swoją drogą? A jak w takim razie podać te treści i tą drogę właśnie duchową w Kościele czy w poznaniu prawdy osobie w kryzysie? No pytanie, czy kryzys jest dobrym momentem, żeby te treści podawać. Na pewno w kryzysie wiara jest takim czynnikiem hamującym. To znaczy hamującym zachowania ryzykowne, negatywne, czy wręcz takie, powiedzmy, no, samobójcze. Że wiara tutaj wyhamowuje wiele rzeczy, więc warto wspierać osobę w wierze, osobę w kryzysie warto wspierać w wierze i mówić, że to jest też tak, że nie jesteś sam w tym kryzysie. Że właśnie na tym polega, no, wrócę do chrześcijańskiej teologii, że na tym polega krzyż. Na tym polega ofiara Jezusa na krzyżu. Pan Bóg mógł mieć 1000 sposobów, jak zbawić świat. Wybrał krzyż, czyli cierpienie, żeby pokazać człowiekowi, ja wiem, że ty cierpisz, więc ja chcę z tobą pocierpieć. Trochę jak ten Szymon Cyrenejczyk, który pomaga Panu Jezusowi krzyż nieść. Co prawda trochę przymuszony, ale pomaga. Jak my chcemy komuś pokazać, jest taki film, kiedyś, bo modne dzisiaj to chyba trochę, może modne złe słowo, popularne, jak na przykład do fryzjera idzie, nie wiem, dziewczynka czy chłopiec, który no, bierze chemioterapię i traci włosy i musi iść ogolić głowę na łyso. I fryzjer, żeby mu nie było przykro, to sam też goli sobie głowę na łyso, albo wszyscy fryzjerzy w tym lokalu. Wzruszające, prawda? Tak, No i tutaj mamy taki przykład od Pana Boga, który mówi, wiem, że bierzesz chemioterapię tego świata, to znaczy, że dźwigasz krzyż, dźwigasz zło, cierpienie tego świata, więc ja też będę tak cierpiał. Ja stanę się człowiekiem, żeby tak cierpieć. Tak też sobie tę głowę ogolę. I to jest jakby w chrześcijaństwie, ja tutaj znajduję tę prawdę. Natomiast no, zachęcam zawsze do szukania tego, żeby mieć w tym uczciwość właśnie taką. A jak rozpoznać, że dziecko że jest w kryzysie, mierzy się z jakimiś trudnościami, kiedy nam o tym nie powie? Albo jak nam powie, co nie będzie bezpośrednio zwerbalizowane? No właśnie, bo no nie zawsze dzieci mają taką kompetencję, czy sprawność mówienia o kryzysie albo go nazywania. Albo jak powiedzą, to powiedzą dookoła, bo po pierwsze boją się reakcji, po drugie nie wiedzą jak, po trzecie same nie wiedzą, co przeżywają, tylko wiedzą, że przeżywają coś negatywnego. Więc no, szereg tych objawów, po pierwsze, zazwyczaj, jeżeli chodzi o kryzys, nie zawsze to będzie bardzo widoczne, ale to będzie obniżenie nastroju. To niekiedy też jest tożsame z depresją oczywiście, natomiast obniżenie nastroju, brak poczucia radości, pewne rozbicie, pewna taka ucieczkowość też w czynności, które zajmują mi głowę, które zajmują mi świadomość, żebym nie myślał. Ale też będą to takie komunikaty, które będą na przykład wyrażały chęć śmierci, chęć odejścia z tego świata, mówienie też o pewnych metodach, mówienie, ja to lubię chodzić na spacer po moście na przykład. No okej, widok z mostu jest piękny, tylko jeżeli ktoś jest przygnębiony i mówi o moście, no to wiemy, w jakim kontekście mówi. I to jest jakiś komunikat, beze mnie wam będzie lepiej, po co światu taki ja, po co moim rodzicom takie dziecko. To będą zaburzenia często snu też, to będzie mówienie o śmierci, to będzie sygnalizowanie pewnych rzeczy. Czasem to będzie tak, i no nie możemy się tego bać, że młodzi ludzie, szczególnie już ci trochę starsi, no na przykład, nie wiem, gdzieś na imprezie, gdzieś po alkoholu będą coś mówić. To jest ważne, żeby wtedy rówieśnicy umieli to wychwycić. Że on po alkoholu mówi, nie wiem, tam pójdę się zabiję, prawda? Pójdę sobie, zrobię to czy tamto. I to nie można tego tak powiedzieć, a tam upił się i głupoty gada. Alkohol nie nosi w sobie ładunku takiego, żeby człowiekowi podpowiadał pewne myśli. On będzie odblokowywał pewne
rzeczy. Owszem, no, alkohol jest substancją psychoaktywną, więc ona zmienia trochę świadomość, natomiast bardziej jakby odblokowuje te rzeczy wyhamowane. Czyli jeżeli człowiek wyhamowuje w sobie pewne afekty, wyhamowuje pewne zdania, bo powiem, no nie powiem, że nie wiem, chcę się zabić, bo powiedzą, że jestem wariatem albo mnie zawiozą do szpitala, no to alkohol zwalnia te blokady niekiedy. Czy tam inne używki, bo dzisiaj młodzież mniej pije, a więcej zażywa narkotyków niestety, więc te narkotyki trochę też to rozluźniają. Więc tak, więc to są te objawy takie, obniżony nastrój, pewne zaburzenia snu, pewne komunikaty niepokojące, pewne rozbicie takie. Ale powtarzam, jakby tu nie możemy sobie mówić tak na zasadzie zero-jedynkowej, takiej checklisty. To i to już jesteśmy tutaj, albo to i to. 4 na 10? Tak. To oczywiście łatwo jest tak zrobić, pewną taką skalę. Natomiast no, spotykam się z rodzicami, których dzieci odebrały sobie życie i tam na pierwszy rzut oka wszystko było ok. Zdrowa rodzina, zdrowe relacje, grupa rówieśnicza. Na pierwszy rzut oka i trzeba głębiej schodzić i te komunikaty gdzieś tam były. Ale to też nie jest tak, że one zawsze będą takie krzyczące, ale też no, nie chcę wprowadzać tutaj takiego strachu, żeby powiedzieć, że nie da się tego zauważyć. Ja uważam, że jak ktoś ma bliską relację, to na pewno to, że coś się dzieje, zauważy. A jakie działania profilaktyczne możemy podejmować jako właśnie w naszych małych, lokalnych społecznościach, ale też w rodzinie czy w szkole? No najbardziej, bym powiedział, łatwym, dostępnym działaniem profilaktycznym jest rozmowa i przede wszystkim słuchanie. Słuchanie, ostatnio taki modny był trend też, tak? Słuchamy i nie oceniamy, tak? On może nie był najmądrzejszy, ale w ogóle jest w tym coś ważnego, że osoba, która przeżywa coś trudnego, osoba, która z nami się dzieli, ta osoba po pierwsze, jeżeli nam o tym opowiada, to my o tym zapominamy, a warto sobie to uświadamiać. Ta osoba, jeśli nam o tym opowiada, to ona uznała nas za godnych tego, żeby jej to opowiedzieć. Mogła to powiedzieć komuś innemu albo wcale. Więc jeżeli do mnie mówi, to już jest dużo. Po drugie, jeżeli mówi rzeczy trudne, to nie po to, żeby oskarżać. Czasem, owszem, no, nie chcę powiedzieć tutaj w taki sposób absolutny, ale zazwyczaj to nie jest po to, żeby oskarżać. No podam przykład. Dziecko mówi rodzicom, ja się nie czuję kochany w naszym domu. I to jest bardzo przykry komunikat na pewno dla rodziców, ale z drugiej strony no, trzeba się zastanowić, jak na to zareagować. No bo można powiedzieć, no jak to niekochany, przecież my dajemy ci tyle i tak dalej. A może trzeba po prostu powiedzieć, no to jest dla mnie przykra informacja i opowiedz mi o tym. Nie będę krzyczał, nie będę cię oceniał, nie będę ci zabraniał tak mówić. Opowiedz mi o tym, bo chcę, żebyś się czuł, czy żebyś się czuła kochana w naszym domu, więc porozmawiajmy na ten temat. Opowiedz mi o tym. Możemy teraz, możemy potem. Jesteś ważny w naszej rodzinie, jesteś podmiotem w naszej rodzinie, nie przedmiotem, więc masz prawo zdecydować o tym, ale pamiętaj, że jesteśmy po twojej stronie, że zrobimy wszystko, żebyś się czuł inaczej, czy czuła inaczej. Wiem, że łatwo się o tym mówi. Ja jeszcze najdalej dzisiaj odpisywałem na maile rodzicom, którzy piszą, że no, dziecko nie chce skorzystać z żadnej pomocy i co mają zrobić. To są też trudności. Nie ma tu takiej odpowiedzi, że trzeba ten przycisk wcisnąć albo takie zdanie powiedzieć. Trzeba szukać, ale to, co możemy zrobić, to wysłuchanie, zaakceptowanie tego, co ta osoba mówi. Nawet jeśli jest to dla nas trudna prawda, to zaakceptowanie, poszukanie pewnej pomocy, ale budowanie tego poczucia bezpieczeństwa i budowanie tych miejsc, w którym można być słabym, w którym można nie domagać. Ale też budowanie miejsc, czyli domów, kościołów, wspólnot, szkoły, grup rówieśniczych, w których każdy będzie się czuł dobrze. To nie są rzeczy odkrywcze. To są bardzo proste rzeczy, w których też będą stawiane wymagania, w których będzie się mówiło, otaczamy cię zespołem praw, które masz, po to, żebyś się czuł bezpiecznie na tym świecie, w tej rodzinie i w tej szkole. Otaczamy cię zespołem praw i nakładamy na ciebie szereg obowiązków, bo my, dorośli, wiemy, że to obowiązki ciebie kształtują. Często używam tego porównania bardzo prostego z gliną, że jak chce się z gliny jakoś zrobić wazon albo cokolwiek innego, to trzeba uciskać. Trzeba tę glinę wyrobić. Jak chce się ciasto zrobić, to też ciasto trzeba wyrobić. No dzisiaj są roboty, ale nie da się dziecka włożyć do robota takiego kuchennego. Nie można wysłać do szkoły?
No można, tylko szkoła też musi uciskać. Musimy być trochę opresyjni. Natomiast stawianie wymagań, mądrych wymagań, no my pamiętamy ze szkoły nauczycieli, o których mówiliśmy, no najlepsi to byli ci, co wymagali. Tylko to docenia się po latach, nie? A no właśnie, tylko nie wolno pozwolić młodemu człowiekowi powiedzieć: ja nie chcę, żebyś mnie teraz uciskał i tutaj dojeżdżał, bo ja nie lubię tego. I nie można powiedzieć: dorośniesz, to zrozumiesz. Bo to tak jakby nam ktoś powiedział: będziesz miał 70 lat, to zrozumiesz. No my nie mamy po 70 lat i co nam to da, że zrozumiesz? No, będę miał 70 lat, to zrozumiem, okej, no ale teraz nie mam 70 lat. Trzeba powiedzieć: zaufaj mi. Nigdy cię nie oszukałem, nigdy nie zrobiłem coś, żeby cię skrzywdzić. Zaufaj mi, że to jest ważne. Nawet jak będziesz stawiał opór, to ja będę z tobą rozmawiać, ale będę uważać, że mam prawo stawiać sobie wymagania. Kilka dni temu byłem w studiu telewizyjnym i też dziennikarz, mówiłem o tej męskiej sprawie, o tym, że nas facetów wychowywano w takim modelu chłopaki nie płaczą. A on mówi: ja proszę księdza byłem wychowywany w modelu bardzo konkretnych zasad, obowiązków i wiedziałem, że tu mogę wszystko, tu jest moje, tutaj to do mnie należy, tu mam to obowiązek do zrobienia, mam prawo zrobić to. Wykroczenie poza zasady łączyło się z konsekwencjami i jakoś wyszedłem na ludzi. Owszem, no bardzo prosty świat. A mógłby ksiądz przybliżyć założenia projektu Życie warte jest rozmowy? Tak, to jest taka platforma pomocowo-edukacyjna, gdzie my mamy i treści takie nieinteraktywne, w takim sensie, że dostępne bez kontaktu, nie trzeba do nas pisać po te treści, one są dostępne i tam są i rozmowy, i tam są wideomateriały, i scenariusze pewnych rzeczy, i scenariusze postępowań, i recenzje, ale też bardzo dobre poradniki. To wszystko jest za darmo. Poradniki dla szkół, dla rodziców, poradniki o samookaleczeniach, dzisiaj niezwykle dużym problemie. Więc to są poradniki, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest oczywiście, to są konsultacje dla różnych grup. Mamy konsultacje dla rodziców, mamy konsultacje też dla szkół, mamy konsultacje dla osób w żałobie i dla duchownych. I tutaj normalnie się ludzie zgłaszają do nas na konsultacje. My umawiamy się na rozmowę online i omawiamy sobie przypadek, bo to nie jest ta forma poza konsultacjami dla osób w żałobie, to my konsultujemy się z tym światem, który chce pomóc, z księżmi, siostrami, którzy chcą pomóc, z rodzicami czy ze szkołą. Na osoby w żałobie też tutaj jest niezwykle dużym zainteresowaniem się cieszą te konsultacje. No mamy też taką skrzynkę napisz do specjalisty i tam też nasi specjaliści odpowiadają na pytania, ich jest bardzo dużo. No to więc to taka działalność, powiedzmy, internetowo-interaktywna. Samobójstwo jest tragedią. I to nie jest tylko liczba w statystykach, tylko jest to konkretna historia konkretnego człowieka. A jak rozmawiać z dziećmi, kiedy właśnie kolega z klasy odchodzi w ten sposób? No to jest trudne pytanie, bo to wszystko zależy. Zresztą jest to ulubione powiedzenie psychologów i psychoterapeutów. To zależy, prawda? No wszystko zależy od sytuacji. No jeżeli to się dzieje w klasie, w otoczeniu, no na pewno nie wolno tego zostawić i powiedzieć: dobra, tam przetrzymamy pierwsze dni, potem będziemy udawać, że się nic nie stało. To jest w ogóle bardzo szkodliwe, bo tutaj my mówimy o takim działaniu wręcz niekiedy traumatyzującym. Działaniu, które może wywołać skutki bardzo poważne, zaburzenie poczucia bezpieczeństwa, być może nawet obawy, że ja też być może kiedyś targnę się na życie, bo skoro ktoś to i dlaczego nie ja. To jest też modelowanie, że samobójstwo jest rozwiązaniem. Takie negatywne modelowanie, tak? Jeżeli ktoś odchodzi, bo wiemy, że mu było ciężko albo coś tam się działo złego, no to nawet jeśli my się z tym nie zgadzamy wewnętrznie, to nam się gdzieś wprogramowuje to do głowy, no, że skoro ktoś to zrobił, to widocznie jest to jakieś rozwiązanie. To jest oczywiście nieprawda, ale tak się wdrukowuje. I mówiąc na marginesie, czasem ja słyszę takie pytania, czy jest gen samobójstwa, czy można odziedziczyć taki gen. Ja mówię, nie można, ale można odziedziczyć taki model rodzinny, powiedzmy, czy społeczny, że jest to forma rozwiązania problemów. Tak? To oczywiście nigdy nie jest forma, ale to takie modelowanie jest, więc na pewno nie wolno zostawić takiego dziecka czy młodego człowieka samemu z tym. Najlepiej by było, żeby specjalista z nim porozmawiał. Psycholog, psychoterapeuta, bo tutaj bardzo ważne jest odwentylowanie tych emocji. Bardzo ważne jest nazwanie, próba odpowiedzi, próba pewnej racjonalizacji też tego, że no, teraz czujesz to czy tamto, ale taka psychoedukacja, tak, że
żeby powiedzieć, że no, ma prawo w tobie wywoływać to takie czy takie reakcje i to nie jest nic złego. Na silny stres ludzie reagują. Ja jako dorosły człowiek, jako ktoś, kto pracuje z osobami w kryzysie, kiedy mamy jakąś, powiedzmy, interwencję, ich na szczęście w moim wypadku nie ma aż tyle, ale taką interwencję już ostrą, powiedzmy, no to ja wiem, że to gdzieś we mnie zostaje i ja nieraz, powiedzmy, też muszę jakiś trochę czasu potrzebuję, żeby to sobie wszystko w głowie ułożyć. Bo to nie jest tak, my pracujemy z ludzkimi emocjami, z ludzkim życiem, często z ludźmi na granicy życia i śmierci, więc no tylko robot by nie miał tutaj emocji. Jak rozmawiać z kimś, kto myśli o próbie samobójczej albo już jest tak naprawdę o krok od targnięcia się na własne życie? No, po pierwsze, jeżeli ktoś mówi, ma myśli samobójcze, ma zamiary samobójcze, czy ma już decyzję za sobą, podjął decyzję taką, ma taki bardzo konkretny zamiar, to bez wątpienia tutaj my możemy do jakiegoś stopnia pomóc, ale tutaj jest konieczność skorzystania z pomocy specjalistycznej. To zawsze. To jest bardzo prosta zasada. Jeśli są myśli samobójcze, takie nawracające, to trzeba. To nie musi być oczywiście szpital psychiatryczny czy nawet psychiatra. Może to być psycholog. Jeżeli te myśli się intensyfikują, przeradzają się w zamiary, no to tak. Natomiast jeżeli tutaj mamy ostry zamiar, no to tutaj już musimy mówić o pomocy takiej specjalistycznej, zazwyczaj psychiatrycznej, ale też się nie ma tego co bać, jakby żebyśmy tego nie demonizowali. Ale jak my możemy pomóc? No przede wszystkim możemy trochę łagodzić te emocje. Możemy wysłuchać tę osobę, możemy pozwolić jej o tym mówić. Możemy powiedzieć, że myśli na przykład tego typu, no one pojawiają się u człowieka i są pewną alergiczną reakcją na trud życia, na to, że w życiu jest czasem bardzo ciężko. Że na przykład jak ktoś choruje na depresję, to te myśli mogą się intensyfikować, ale to nie jesteś ty, to jest choroba i tak dalej. Że jest odwrót od tych myśli, że to nie jest tak, że do końca życia będziesz je miał. Wiele osób, które mają takie myśli czy tendencje, te osoby myślą, że po pierwsze tak już może być do końca, a po drugie, no po prostu, że zwariowały, że coś ze mną jest nie tak, że nie jestem normalny. I to trzeba normalizować i mówić, że tak po prostu czasem jest i poradzimy sobie z tym. I tu jest też moment na takie wsparcie, nie jesteś sam. Możesz powiedzieć, ja to zachowam w pewnej dyskrecji, w granicach pewnej, powiedzmy, pomocy, no bo nie możemy obiecać absolutnie tajemnicy, jakby, bo czasem trzeba będzie powiedzieć komuś właśnie, żeby skonsultować czy udzielić pomocy. Ale nie jesteś sam w tym, poczuj się tu bezpiecznie w tym i możesz mi o tym opowiedzieć. I ja kiedy na przykład mam kontakt z osobami takimi, które no, permanentnie jakby walczą o swoje życie, może nie w taki sposób skrajny, brzegowy, ale taki poważny bardzo, to kiedy zapytam, co u ciebie, jak żyjesz, jak minęły święta, to słyszę bardzo często, bardzo dziękuję, że ksiądz pyta, dziękuję za to zainteresowanie, to dla mnie bardzo dużo znaczy. A ja tylko zapytałem, ale ktoś się poczuł ważny nagle, ktoś się poczuł, że jest jakieś zainteresowanie jego stanem, więc niekiedy to takie proste rzeczy, ale powtarzam, tam gdzie już jest poważny stan, tam jest konieczność kontaktu ze specjalistą. Mamy odwagę, żeby mówić młodym ludziom, że jesteś ważny, jesteś kimś nie dlatego, że coś osiągasz, ale dlatego, że jesteś, po prostu jesteś? No ja mam. Jako ludzie dorośli, to jest kwestia taka, że to jest cały paradoks świata dorosłych, że jakby tak zapytać dorosłych, takich niezaburzonych, nie ze świata patologii, tylko normalnych dorosłych, nauczycieli, rodziców, księży, pedagogów, lekarzy. Czy tobie zależy na młodych ludziach? No to wszyscy powiedzą tak. Jak mówimy, to bardzo często jestem pytany, jeżeli chodzi o zachowania tego typu, czy kryzysy, o ludzi młodych. Ja mówię, ważny temat, ale ja powtarzam, ludzie starsi, ludzie po 40, to też jest mocno reprezentowana grupa w statystykach, ale wszyscy zaczynają od tych najmłodszych, więc nam, dorosłym, zależy na tych młodych. A z drugiej strony, kiedy mi trzeba mówić proste rzeczy, to my nie umiemy. Trzeba chwalić. Nie do przesady i nie fałszywie oczywiście, ale chwalić, słuchać, bo my mamy do czynienia często z osobą, która fizycznie i w sposobie bycia trochę nam się jawi jako osoba dojrzała, a tam w środku jest naprawdę kalejdoskop. Tam jest wszystko
jeszcze się rozwija. Bardzo delikatna struktura i nawet jeśli, no proszę zwrócić uwagę, no tu w Warszawie, próbuję teraz sobie przypomnieć, jak się to nazywa ten trend. Taki trend, tam chłopaki chodzą w kominiarkach, no takie trochę to jest zmałpowane ze Stanów, zaraz sobie przypomnę to. No mniejsza z tym. No ale jest taki wygląd w tym taki groźny trochę. Ja wiem, że teraz znowu wychodzę na boomera, ale już niech będzie, trudno. Natomiast to jest często tak, że ja na zewnątrz pokazuję jakąś siłę, jakąś moc tamtego, a w środku jest często tam naprawdę, ci młodzi ludzie mówią, a ja tam mam w środku po prostu sałatkę jarzynową. Ja tam nie wiem, co ja mam tak naprawdę. Więc na zewnątrz próbuję się bronić i zasłonić jakimś takim mechanizmem, strojem, czy zachowaniem, czy wtopieniem się w grupę rówieśniczą. Tak się zastanawiam w tym momencie, bo jeżeli jest tak, oczywiście nie dotyczy to wszystkich, tylko jakiejś części, że potrzebujemy jakiegoś guru, kogoś, kto nam powie, jaką mam mieć fryzurę, w co mam się ubierać, jakiej muzyki słuchać, czy to nie jest też przestrzeń na to, żeby sekty miały się dzisiaj w dobrej formie? No, o sektach to w ogóle dawno już nie mówiliśmy. Właśnie jakoś tak to zeszło na bok. Natomiast myślę, że wszyscy ci, którzy chcą źle wykorzystać młodych ludzi do złych celów, żeby ich uwieść, tych złych proroków, tych byśmy powiedzieli takich właśnie, szarlatanów, którzy chcą skraść serca młodych ludzi, to jest bardzo duża podatność. Bo my nie musimy tu mówić o sektach takich, które będą, nie wiem, parareligijne jakieś czy coś, tylko właśnie w takim pewnym trendzie. Zobaczmy, jak ludzi unifikuje TikTok, jak czasem ich poniża, że tam dla tych groszowych zarobków albo i niegroszowych ludzie wykonują jakieś gesty, małpują jakieś zachowania, które są poniżające, ale robią to, bo będą za to pieniądze. To jest takie wdrukowywanie młodym ludziom tego, że możesz zarabiać nawet się poniżając. Jest taki mem, na którym ktoś tam mówi, no masz tam 38 lat i pracujesz w korpo, bo nie chciało ci się 20 lat temu nagrać durnego filmiku na TikToka, prawda? I dzisiaj byłbyś milionerem. No coś w tym jest, że jest duża podatność zawsze na młodych ludzi. I ci, którzy chcą ich zwieść, będą wykorzystywać ich dobre cechy. Będą wykorzystywać to, że są wrażliwi, że chcą jakiegoś dobra, że chcą dla świata dobrze, że sami nie wiedzą, gdzie są. I będzie im podpowiadane, no to chodź, ja ci pokażę. Tylko nikt im nie powie o konsekwencjach, nikt im nie powie o wymaganiach z tych fałszywych proroków. I rzecz w tym, żebyśmy my też umieli to zdemaskować. Więc tak, jest tutaj przestrzeń na powiedzmy tych złych nauczycieli. Poruszył ksiądz jeszcze temat wrażliwości. Czy te pokolenia są dużo bardziej wrażliwe niż ci starsi? To jest też dobre pytanie. Myślę, że tak, że jest na pewno jest większa łatwość w mówieniu o emocjach. Łatwość jest też w mówieniu o pewnych dysfunkcjach. W pewnym sensie to nawet stało się modne. Mówić, że ktoś choruje na depresję, czy ma borderline. Czasem jak rozmawiam właśnie z tym pokoleniem Z, no to wręcz czasem się tam gdzieś uśmiecham pod nosem, bo ktoś mówi, że on dzisiaj to ma depresję, ale nie w sensie, że dzisiaj czuje, że ma depresję, tylko mówi, słuchaj, ja tam walczę ze swoją depresją i ADHD, a pojutrze mi mówi, że ma borderline. To tak weszło, że kiedyś powiedzieć, że ktoś miał depresję, to ludzie się bali. Zresztą do dzisiaj się wiele osób boi powiedzieć, bo boi się opinii. Ale też młodzi ludzie mówią, ja to mam borderline albo ADHD. Ja mówię, to zbadaj się, zobacz. To zacznij się leczyć. To jest zaburzenie. To nie jesteś ty, to nie jest element tożsamości, czy no, po prostu to jest zaburzenie, które się leczy, tak jak się leczy alergię, czy coś innego. Nie, bo to wtedy zmieni mój sposób bycia. Nie będę tego leczył, bo to jest trochę fajne nawet, bo jestem wtedy taki naspidowany, to jestem wtedy taki czy inny, prawda? Więc ta wrażliwość uważam, że jest na pewno większa umiejętność mówienia o emocjach, mówienia o jakiejś uważności na siebie, o wrażliwości, ale też no, to pokolenie, ostatnio do studentów gdzieś tam mówiłem, oni mówią, no my sami o sobie mówią, my jesteśmy pokoleniem płatków śniegu. To smutne.
To nie jest pokolenie fighterów, rotmistrza Pileckiego, który jako 19-latek bronił Wilna. To nie jest to pokolenie. I ja się też z tym nie zgadzam. Jakie pokolenie płatków śniegu? W czym jesteście słabsi, gorsi? Nie można sobie dać wmówić, że wy jesteście jacyś tacy podatni na... No, tacy jesteśmy zwiewni i ten. No nie zgadzam się z tym. Macie swoje umiejętności, macie swoje kompetencje, tylko ten zamęt, który gdzieś tam powstaje w głowach, wynika z tego, że świat dorosłych nie umie wam dać pewnego modelu albo wyrwać was z tego świata, czy nie wpuszczać was do tego świata, który wam będzie mieszał w głowach. Więc wydaje mi się, że tutaj jest jakby niezwykle ważne, żeby umieć tę wrażliwość, czy hiperwrażliwość, czy zwykłą wrażliwość dostrzec, bo ona jest inna od powiedzmy mojego pokolenia. To jest inna wrażliwość. To jest wrażliwość na inne rzeczy, umiejętność mówienia o innych rzeczach, tak jak moja wrażliwość jest inną wrażliwością niż mieli moi rodzice, a turbo inna niż miała moja babcia czy dziadkowie. No bo to są inne. I kiedyś dziecku się mówiło, że się je kocha, bo miało w domu michę i spanie i mogło chodzić do szkoły. A dzisiaj trzeba mówić, że się kocha. I kiedyś młodzi ludzie byli ranieni przez to, że rodzice czy dziadkowie nie mówili, że kochają. Byli ranieni przez przemoc domową, alkoholizm i to, co za zamkniętymi drzwiami, to nie wolno na zewnątrz mówić, co w domu, a tam się mogło dziać wszystko. A dzisiaj są ranieni przez to, że im się odbiera horyzont jakiś dalszy i mówi się, no jak nie chcesz, to nie musisz. I to jest też, uważam, duża rana dla tych młodych ludzi. Żadne pokolenie są lepsze czy gorsze, ale nie zgadzam się z tym, żeby mówić dzisiaj, to są słabsze pokolenia, albo że to są pokolenia płatków śniegu. Absolutnie jestem po stronie młodych ludzi i mówię, nie pozwólmy tego, żeby takim pozwolić mówić o sobie. Co zatem ten świat dorosłych powinien dawać młodym ludziom? Wartości. Jakbym miał jedną rzecz wskazać, to wartości, a jakbym miał więcej rzeczy wskazać, to bym wskazał wartości, wartości i wartości. I bezpieczeństwo. Jakie? No, wartości jako takie, no w tym sensie klasycznym bym powiedział. To znaczy, no oczywiście, tak nie chcę filozoficznie to mówić, że prawda, dobro, piękno, ale z tego wszystko wynika. Mówiliśmy o religii, szukaniu prawdy w religii, mówiliśmy o prawdę o człowieku, dobro i piękno. No dzisiaj młodzi ludzie, oni szukają dobra i piękna i prawdy. Szukają absolutnie, się nic nie zmieniło. To nawet jak będą mówić, że nie, to szukają. Każdy szuka, bo każdego ciągnie do tych trzech podstawowych wartości. Prawdy, dobra i piękna. A potem to dopiero jest na przykład no, piękna rodzina, piękna wiara, piękna grupa rówieśnicza, dobra rodzina mówimy, dobra grupa rówieśnicza, dobre media mówimy, dobry internet mówimy, albo zły. Więc my chcemy dobra i my chcemy tego dobra, siać dobro, jak to się pięknie mówi, rozszerzać dobro, mnożyć dobro, tak? Więc to są te wartości. Ja to też jestem zdania, że żeby uczyć tych rzeczy takich, ale to jest moje już prywatne zdanie, żeby uczyć tych rzeczy, które są takie klasyczne, wręcz takie właśnie boomerskie, takie jak savoir vivre. Ja pytam dziewczyn 20-paroletnich czy prawie 30-letnich, czy wasi koledzy wam otwierają drzwi. No to się pukają w czoło. No są niezależne. Ale nie, To właśnie też one źle by chciały, bo sprzedane. jak ja otwieram drzwi, czy w samochodzie, czy gdzieś się wchodzimy, czy jak wchodzi kobieta, to ja wstaję albo nie siadam pierwszy, jak gdzieś tam idę z kimś, no to ja wiem, że to powinienem sobie założyć melonik i taką laseczkę jak kabaret starszych panów, ale ja uważam, że to jest piękne. Ja uważam, że to jest ważne. Byłem ostatnio na jakimś koncercie w Teatrze Narodowym. Ludzie przychodzili w sweterkach, w dżinsach. Ja założyłem koszulę białą, założyłem garnitur, bo uważam, że są takie miejsca, gdzie się idzie w garniturze i kropka. I jakby no nie pójdę tam w dżinsach, chociaż nikt by mnie nie wyrzucił. Ale uważam, że jakby wyhamowywanie tego luzu w pewnych momentach może być naprawdę ładne. To są te klasyczne zasady, które uważam, że warto respektować, że jak się idzie z kobietą po schodach, to jak się idzie w dół, to mężczyzna idzie przed kobietą, a jak w górę, to za kobietą, prawda? No ktoś powie, weź tam księżulo, po prostu się przenieść do XIX wieku, ale uważam, że jest w tym jakieś piękno, bo jest w tym szacunek, jest w tym dobro. Ja nie dlatego się idzie przed kobietą, żeby iść pierwszym, tylko dlatego, że no, jakby się coś miało stać, to nie uważam, że to jest forma dyskryminacji. Change my mind.
Myślę, że właśnie dzięki temu ubiorowi, dzięki tym zasadom Tak, z XIX wieku, ale wciąż, absolutnie. że to sami uświetniamy te momenty. Oczywiście. Sprawiamy, że są one jeszcze bardziej wyjątkowe Oczywiście. i zapadają w pamięć. I my chcemy mieć święta. My chcemy mieć niedzielę w tygodniu, my chcemy mieć święta w roku. My chcemy odświętnie się czuć. Ta odświętność oczywiście musi być z wnętrza wynikać, ale no dlaczego mamy, na przykład, nie wiem, dlaczego się stroi, się stroi, Boże, nie stroi się, no ale powiedzmy, sami się stroimy na studniówki, na wesela. Dlaczego chcemy pięknie wyglądać? Żeby nadać chwili atmosfery pewnego podniosłości. Takiej wyjątkowości. Wyjątkowości. I dlatego chcemy. Dlaczego nie można iść na studniówkę w dresiwie, w którym biegam? Tylko je wyprać. No można, ale nikt nie zabroni. Tylko my byśmy chcieli, żeby nasz strój o czymś mówił. To jest właśnie to takie, ten kabaret starszych panów, to takie boomerskie gadanie. Tylko, bo chcemy nadać pewne wyjątkowości. Chcemy pewne rzeczy ważne podkreślać. W Kościele to jest ładne takie powiedzenie po łacinie sancta sancte tractanda sunt, czyli rzeczy święte należy traktować święcie. I pamiętam, kiedyś byłem w Gruzji ze znajomymi świeckimi księżmi, no i wchodzimy do monastyru jakiegoś takiego prawosławnego i jeden z panów, pan doktor zdaje się, no wchodzi w takich spodniach 3/4, no, tam w życiu takich spodni nie założył, ale w takich spodniach 3/4, no i ten mnich mówi, ale w tych spodniach pan nie wejdzie. On mówi, ale one są za kolano. A on mówi, to pan jest dorosłym mężczyzną i nie wie, jak się wchodzi do świątyni ubranym? I dziękuję bardzo. No mężczyzna do świątyni wchodzi w długich spodniach. My jak wchodzimy do meczetu, to nawet jak się jest księdzem katolickim, to się zdejmuje buty. Ja nigdy nie byłem w kościele w niedzielę w krótkich spodenkach. No po prostu są pewne kanony. To trochę ich nie znamy, nie? Bo to też nie jest przekazywane. No właśnie, tak, bo myślę, że to też trzeba samemu płonąć, żeby zapalać kogoś. No, to jest ważne, a komunizm w Polsce no, odcisnął takie piętno, takie dziadowskie piętno, takie dziadostwo wprowadził, że to było uznawane za jakieś imperialne, że nie imperialne, tylko jakieś kapitalistyczne, zachodnie, że my tutaj nie możemy, że wszystko musi być szare, że nie ma jakiejś takiej. No nie, no właśnie człowiek, żeby być bardziej człowiekiem, to wymyślił coś takiego, co się zwie kulturą. To kultura nie jest człowiekowi potrzebna do przeżycia. Człowiek przeżyje w lesie, jak będzie sam żył, to nie musi niedźwiedziom mówić dzień dobry. Musi się nie dać zjeść przez niedźwiedzia. Natomiast kultura osobista, sztuka, rozwój, To piękno. No po co Pan Bóg wymyślił śpiew? My się nie jesteśmy ptakami, nie komunikujemy się śpiewem, a jednak lubimy muzykę. Wszyscy żyjemy z muzyką. Pan Bóg to wymyślił po to, żeby życie było piękniejsze. Po co wymyślił malarstwo, po co pejzaże stworzył, po co kolory, po co pokolorował ten świat. Mogły być 4 kolory. Znaczy faceci i tak 4 rozpoznają, ale powiedzmy, panie, rozpoznajecie więcej. Natomiast no po to, żeby człowiek bardziej był. No to uczmy się bardziej być. Jeszcze na zakończenie naszej rozmowy chciałabym zapytać, jak się tworzy więzi? Przez obecność, słuchanie i szczerość. Bym powiedział, że tak, że trzeba z kimś być, ale to nie wystarcza. Trzeba być szczerym, bo wtedy trochę serce mówi do serca. No i trzeba umieć słuchać, bo my jak jesteśmy słuchani, to my to widzimy. Jak jesteśmy niesłuchani, to też to widzimy. A słuchanie to jest komunikat do drugiej osoby, to co mówisz jest dla mnie ważne, czyli ty jesteś dla mnie ważny. I to jest ważne, żeby komuś powiedzieć, to co do mnie teraz mówisz, to jest po prostu dla mnie ważne. To ja może tego nawet nie zapamiętam, ale na ten moment jestem skupiony tylko na tobie i to jest dla mnie najważniejsze. Michel Quast, taki zdaje się francuski pastor, wydaje mi się, albo ksiądz katolicki, już nie pamiętam, ale ma taką świetną książkę, chyba ksiądz katolicki, Modlitwa i czyn. I on tam mówi o tym, czym jest takie słuchanie prawdziwe. No jest mówi w tym, że zapominasz o sobie, że w ogóle nie myślisz o tym, co ja mu za chwilę odpowiem, albo że to nic, posłuchaj mojej historii. Tylko ja się zanurzam w tym, co do mnie mówisz, bo to jest po prostu na ten moment dla mnie ważne. I to tworzy więź. Myślę, że tej ważności właśnie życzymy naszym słuchaczom, osobom, które będą nas oglądać, żeby z jednej strony nauczyć się słuchać, ale też
znajdować dobre ucho do słuchania, bo to nie jest tak, że każdemu możemy wszystko powiedzieć. Tak. Bardzo dziękuję. Dziękuję.